Dzisiaj mierzymy się z tym oto koleżką. Siemarko moi drodzy, dzisiaj kompletnie inny epizod niż dotychczas, także co, zaczynamy. Pozwólcie, że powiem Wam, na czym ta inność będzie polegała. Po pierwsze, byliśmy już w Tasty Polish Cooking, bo tam się wybieramy. Tasty Polish Cooking znajdujące się w mieście Liverpool. Po drugie, nie będzie dzisiaj naszego werdyktu, gdyż tam już byliśmy, czyli co? Zachęcam do odcinka, nie spoileruję, czyli susza, smaczy, dzisiaj tego nie będzie. Po trzecie, mam pierwszy raz w historii tego kanału t-shirt na sobie. Po prostu zawsze staram się wyglądać presentable. Moja opinia jest taka, że za dużo jest bylejactwa teraz. I z szacunku do Was, z szacunku dla samego siebie zawsze staram się wyglądać normalnie. Ciekawostka jest taka, że przed samym wyjazdem nawet podprasowałem sobie ten t-shirt, wiedząc, że jak wysiądę z samochodu i tak będzie pognieciony. Po któreś tam, bo już zapomniałem, jest to pierwszy Food Challenge. Po prostu będąc sobie obserwując Tasty Polish Cooking, zobaczyłem Władcę talerza i pomyślałem sobie, czemu nie. Natomiast pewną tradycję podtrzymamy, czyli tradycja studia. Mam dla Was dzisiaj wyjątkowe studio, bo to studio już chciałem Wam pokazać wcześniej. To jest taka moja perełka prywatna. Dlatego co, zostańcie po jedzeniu do końca, podsumujemy ceny, bo ja nawet tak naprawdę nie mam pojęcia, ile ten Władca talerza kosztuje i podsumowując ceny, powiem Wam jeszcze taką drobną ciekawostkę, którą się dowiedziałem o Tasty Polish Cooking. Kolejna tradycja tego kanału to jest oczywiście kącik PL bawi, Ania uczy. W mieście Liverpool byliśmy już 2 razy, czyli dowiedzieliśmy się o mieście, dowiedzieliśmy się na temat rodaków w tym mieście. No co, jedziemy na challenge. Dzisiaj akurat jest niedziela, bo chciałbym Wam powiedzieć tylko taki drobny sekret, że w większości epizodów nagrywam w soboty. Czyli co, niedziela, kotlet schabowy, tak jak poniedziałek to jest dzień klatki na siłowni, to niedziela jest dniem kotleta schabowego i rosołu. Rosołu nie będziemy jeść, nie wiem, czy ten kotlet mnie nie pokona, także nie nastawiam się na zupę. No i dobra, kącik.pl bawi, Ania uczy. Aniu, może powiesz nam coś ciekawego o samym kotlecie schabowym? Kotlet schabowy to bez wątpienia jedna z ikon polskiej kuchni. Można śmiało powiedzieć, że ma status niemal kultowy. Choć wielu uważa go za typowo polskie danie, jego korzenie sięgają niemieckiego sznicla i austriackiego Wiener Schnitzla. Ale z czasem schabowy stał się czymś znacznie więcej niż tylko zapożyczeniem. W Polsce najczęściej jada się go w niedzielę. To klasyk rodzinnego obiadu podawany z ziemniakami, często tłuczonymi z koperkiem i zasmażaną kapustą, czasem mizerią latem. Co ciekawe, choć jego przygotowanie wydaje się proste, rozbity kawałek schabu w panierce z mąki, jajka i bułki tartej, smażony na smalcu. Prawdziwy kunszt kryje się w szczegółach. Odpowiednia grubość, dobrze doprawiona panierka i odpowiednio rozgrzany tłuszcz to klucz do sukcesu. Kotlet schabowy jest też symbolem kulinarnego kompromisu. Potrafi zadowolić zarówno tradycjonalistów, jak i tych, którzy poszukują wersji bardziej nowoczesnych. Na przykład z dodatkiem czosnku, podany z rukolą czy z pieczonymi warzywami. Dla wielu Polaków to smak dzieciństwa, wspomnienie domowego ciepła, a dla obcokrajowców często pierwsze spotkanie z kuchnią z Nadwisły. Krótko mówiąc, kotlet schabowy to nie tylko jedzenie, to kulinarna historia Polski na talerzu. Siemanko, jesteśmy już na miejscu. Tu jest sporo naprawdę miejsca do zaparkowania. Widzę pana Rafała, który ogarnia lokal, aby był gotowy dla Was, żebyście zjedli pyszne jedzenie. Jedno, co mnie zastanawiało, bo tego nie potrzebowałem w pierwszym epizodzie, to znaczy w epizodzie, w którym tutaj byłem. Toaleta. Nie mam pojęcia, czy mają toaletę, a potrzebuję numer 1. Także co, idziemy do lokalu, ale pójdę do sklepu obok po coś i zaraz zobaczycie po co. Robić przebitki
coś, czego nie zrobiłem ostatnim razem. Człowiek uczy się na błędach. Tasty Polish Cooking Liverpool Food Challenge. Zapraszamy. Hej, jesteśmy już na miejscu, stolik zarezerwowany dla VIP-a, czyli dla mnie. Aby wzmóc jeszcze bardziej apetyt, to wjeżdża bro. I te bro kupiłem w sklepie obok. Lokal pozwala, żeby wypić swój alkohol i nie biorą nawet swojego kapsulowego. Patrioci może mnie ukamieniują, ale nie będzie dzisiaj polskie piwo, będzie moje ulubione. Także Tasty Polish Cooking, Food Challenge pierwszy raz w historii. I co? Wasze zdrówko. Na szczęście toaleta w lokalu jest, czyli nie ma problemu. No i co? Oczekujemy, wjeżdża władca talerza i pamiętajcie, na koniec zabieram Was w moje prywatne, specjalne, perełkowe studio. Moje po prostu miejsce, bardzo regularne na spacery. I podsumujemy. Damy cenę, bo jeszcze pewne rzeczy biorę. I jeszcze pamiętajcie, że jeszcze pewną ciekawostkę Wam powiem na temat Tasty Polish Cooking. Uczymy się na błędach, ludzie się schodzą, ale co? Ja przybitki lokalu zrobiłem. Także co? Ja czekam na jedzonko i pokażę Wam, jaki będziecie mieli mniej więcej widok podczas tego challenge'u. Ustawiam Was tutaj, tak? I za chwilę tu się pojawi kotlet. Napięcie wzrasta, już mam taki przygotowany takie coś. Talerzyk władca zaraz dojdzie. No i co? Odliczamy, aż władca dojdzie. Władca, danie, Dziękuję bardzo. życzymy. Dobra, jest challenge, czyli zaczynamy. Ale zanim zaczniemy konsumować, to pokażę Wam w ogóle, co tam dokładnie się znajduje. Jak znajdę widelec. Takowy znalazłem. Dobra, patrzcie na to. Władca tak się prezentuje. Tradycyjnie dostawię go do mojej pustej makowy. Chwila kiszaków, ziemnioki, kapusta zasmażana i surowa. Dobra, a więc co, zaczynamy? Może na początku zaczniemy od w ogóle smaku tego i później cały ten progres przyspieszymy, nie? Czyli dobra, wjeżdża na razie władca. Władca wygląda tak. Od razu mówię, że ten challenge będzie o tyle łatwiejszy, że to jedzenie póki co władca jest naprawdę dobry. Ziemnioki. Pyszne. Nie chciałem frytek. Kapusta zasmażana. Pyszne. Buraki. Ten challenge będzie chyba naprawdę łatwy. Dobra. Surówka. I nie kompoty, a bro. No to co? Zaczynamy.
Powiem Wam, że naprawdę jest moje zadanie dzisiaj ułatwione, bo jest dobre. A o tym kompocie nie mówiłem wcześniej, to znaczy w pierwszym epizodzie mówiłem, to jest malina, jeżyna, chyba to jest malina, na pewno jest truskawa i na pewno jest porzeczka. Ej, zbliżam się do końca. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Końcówka przed nami. To jest ostatni gryz tego i pokażę Wam z ciekawości, bo patrzę tutaj na bok na kamerę. Pokażę Wam z ciekawości, ile mi to zajęło. Takie coś. PL1, władca talerza 0. Dobra, patrzcie z ciekawości, ile mi to zajęło. Obiad zjedzony, ale my się jeszcze nie rozstajemy z Tasty Polish Cooking. Co? Czas na deser. Wjeżdża kawa, wjeżdża coś, co pokochałem, autorstwa pani Iwony sernik. Dobra, uciekamy zaraz. Ludzie przychodzą, chcą sobie usiąść, a ja nie chcę niepotrzebnie zajmować stolika. Także co? Pamiętacie, że w pierwszym epizodzie zjadłem sernik, który pokochałem. No i były dwa do wyboru dzisiaj. Jeden z porzeczką, jeden jest z brzoskwinią, a po ogromnym władcy talerza co PL bierze, czyli Darek, czyli ja, biorę kawę, którą teraz spróbuję. Odmuli mnie na pewno. Biorę dwa desery, ten i ten. Nie przedłużając niepotrzebnie tego epizodu, próbujemy z brzoskwinią pierwszy. Tak to wygląda. Ostatnio chyba nie miałem z brzoskwinią. Przepyszny. Jeszcze ta polewa można sobie zawsze zamoczyć w niej. Dobry. I porzeczka. Dla samego sernika tutaj warto przyjechać. Dobra. Słuchajcie, ja jem, dopijam kawę i widzimy się w studio, a pogoda sprzyja, wbrew zapowiedziom. Siemanko, wyszliśmy już z Tasty Polish Cooking, wyszliśmy zwycięsko również z pojedynku z władcą talerza. Nie uciekać nigdzie, bo zabieram Was do mojego ulubionego miejsca na podsumowanie. Siemanko, witajcie w moim studiu. Dzisiaj się dzielę z Wami czymś prywatnym. Jedno z moich ulubionych miejsc, w którym lubię przybywać. Dean Locks. Tutaj będziecie, nie ma tutaj parkingu, musicie sobie po prostu zaparkować w jakiejś bocznej uliczce i się przejść kawałek. Uwielbiam w tym miejscu przybywać. Nie powiem, że jest nie wiadomo jaka cisza, bo za mną jest autostrada, ale jest fajnie, jest odludnione miejsce. Po prostu zauważyłem, że w takim miejscu i w podobnych takich miejscach przybywają ludzie
z tym samym mindsetem co ja. No dobra, ale nie przyjechaliśmy tutaj podziwiać natury, przyjechaliśmy tutaj ocenić, powiedzieć Wam cokolwiek na temat Tasty Polish Cooking, ale przede wszystkim władcy talerza. Zanim powiem Wam ceny, to pozwólcie, że podzielę się z Wami przemyśleniami na temat Tasty Polish Cooking. Iwona i Rafał, jedni z najmilszych ludzi, jakich ogólnie spotkałem. No, powiem Wam, że naprawdę są fajni, wspierają mnie komentarzami, aktywnością i z miłą chęcią tam pojechałem ponownie. Wiem, że ta uprzejmość nie jest pod publiczkę, pod kamerę, po prostu tam jest full, tam jest zawsze wyprzedane. Ponad 7000 ludzi obserwujących na ich Facebooku. Oczywiście linki do Facebooka, do TikToka będą zamieszczone standardowo w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Toaleta jest, czyli na spokojnie można tam pojechać. Można sobie wziąć piwko, swoje przynieść. Nie, tak jak chyba mówiłem już w środku lokalu, nie biorą kapslowego. Coś takiego, wiecie, nieraz lokale, które nie mają licencji, pozwalają przynieść swój alkohol, ale trzeba umieścić jakąś drobną opłatę. Tutaj tak nie ma, za friko. Oczywiście wiadomo, nie chodzi nikomu o jakąś patologię, nachlanie się, a zamówienie u nich tylko, nie wiem, szklanki kompotu, nie? Z gracją, z pełną kulturką piwko przynieść do schabowego, do władcy, do golonki, jak znalazł. Jeżeli nie obserwujecie ich, to pozwólcie, że i mam nadzieję Tasty Polish Cooking nie będzie miało nic przeciwko. Tutaj jest przyspieszona relacja z rozdania nagród, które Tasty Polish Cooking odebrało. Także naprawdę są doceniani i właśnie fajnie, bo jedzenie konkretne, jedzenie tanie, o cenach zaraz, ale przede wszystkim fajna, miła atmosfera, to zostaniecie tam przywitani z uśmiechem, elegancka atmosfera, fajne jedzenie, duże jedzenie, tanie jedzenie, no i to się ceni, nie? Także fajnie, że Tasty Polish Cooking, anglojęzyczna nazwa, dla mnie mega plus. Ja, jak wiecie, a jeżeli nie wiecie, to Wam teraz powiem, że ja bardzo doceniam, jak jest anglojęzyczna nazwa, bo Polacy i tak wiedzą, co to jest za lokal, a nie Polaka nie odstraszy nazwa na przykład karczma u Jerzego. Oczywiście nie obrażamy żadnego Jerzego i żadnych karczm. Mam nadzieję, że wiecie po prostu, o co mi chodzi, nie? Tasty Polish Cooking, pełno miejsca do parkowania, nie jest w centrum Liverpoolu, co to jest mega plus, czyli po prostu możecie podjechać, zaparkować sobie bez limitu, zjeść, ale najważniejsze, rezerwować sobie tam stolik, nie? Lokal malutki, na szczęście uczymy się na błędach, udało mi się zrobić przegrywki, przejściówki tego lokalu. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to rezerwować stolik, a taką małą ciekawostkę Wam powiem, że jeżeli ktoś z Was powie, no kawałek mam, kawałek nie mam, to pewna para przyjeżdża w tym tygodniu, to znaczy w następnym tygodniu, bo nagrywamy to w niedzielę, aż z Plymouth, rozumiecie? A Plymouth jest tutaj, 294 mile, a jeżeli ktoś w milach nie kojarzy za bardzo, to około 470 km. No i zakładam, oni nie pojadą tutaj zjeść i zaraz wracać, na pewno zostają, po prostu powiedzieli, że obserwują, fajnie to wygląda i chcą sobie spróbować. Ja uwielbiam takich ludzi, ja jestem jednym z takich ludzi, że lubię sobie po prostu coś skosztować nowego, jakieś drobne przyjemności, nie marudzić. Jeżeli marudzę na coś, to staram się zmienić to. Także mam nadzieję, że moja PL-owska społeczność, której dziękuję tutaj za obecność, która już wzrasta powoli, mam nadzieję, że też jesteście tacy, nie? Nie marudzimy, idziemy do przodu, a jeżeli marudzimy i mamy powody na to, żeby marudzić, to zmieniamy coś. Dobra, wjeżdżamy w ceny bez zamulania i bez jakichś moich prywatnych wywodów niepotrzebnych. Zaczynamy dla ciekawości od końca. Czyli co? Kawa rozpuszczalna, czarna kosztowała 2 funty.
nie wiedziałem jaki deser sobie wziąć, to znaczy jaki sernik, wziąłem ten i każdy kawałek z tego kosztował 2,50. Zupa też była, tylko że zupę wzięliśmy na wynos. Hej, to jest zupka świeżo podgrzana. Wlewamy. Dobra, czas spróbować zupę. Pomidorowa z ryżem, Tasty Polish Cooking, pyszota. I ta zupa kosztuje 3,50. Do władcy talerza wzięliśmy 2 kompoty. Oczywiście widzieliście piwo, tylko piwo było zakupione z lokalu obok, to nie wliczamy do rachunku. 2 kompoty, jeden jabłkowy z cynamonem, drugi truskawka, jarzyna, porzeczki. I te 2 kompoty, każdy jeden kosztował 1,50 f. No i co? Władca talerza. Przeogromny, prawie większy niż talerz, osobno wnoszony. Mam nadzieję, że rolka, bo oni taką też rolkę na swoje socjale dają, jak ten władca wychodzi. Tam było nieporozumienie lekkie. Był pewien false start. Władca talerza ogromny, z kapustką podgrzewaną, z surówkami, z ziemniakami, kosztował 16 funtów. Za całość, a widzieliście ile zjadłem, no i wypiłem, w Tasty Polish Cooking zapłaciliśmy 29,50. Jak już Wam powiedziałem na początku, w tym odcinku nie będzie werdyktu susza smaczy. Jeżeli chcecie zobaczyć, co myślałem podczas mojej pierwszej wizyty w Tasty Polish Cooking, zobaczcie sobie wcześniejszy odcinek. Jeżeli chodzi o taki content, dajcie znać, czy Wam się takie coś podoba po prostu. Jeżeli znacie jakieś miejscówki, które serwują takie food challenge, to jest taki nieoficjalny food challenge, nie? Po prostu fajnie się to prezentuje, to jest ogromna porcja. Czemu nie? Chciałem to spróbować, nie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie w ogóle o... Może byliście tutaj w Tasty Polish Cooking. No i co? Dzięki w ogóle za obecność. Mam nadzieję, że ten epizod, ta forma epizodu nie zamuliła Was. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam spokojnego tygodnia. Następny epizod wjeżdża tradycyjnie niedziela, godzina 19. Mam nadzieję, że wybieracie się w takie tutaj miejsca i temu podobne miejsca. Także co? Dzięki wielkie, że jesteście i widzimy się za tydzień. Aha! Nie przypracowywać się w robocie. Hej!